serdecznie. Mam na imię Agnieszka i mam przyjemność powitać Was na nowym kanale, na którym będę Was namawiać do wprowadzenia do swojego życia wielu zdrowych nawyków. Każdy odcinek będzie składał się z 3 części. Tematu głównego odcinka, aktywności fizycznej i pysznego, zdrowego przepisu. Dziś w ramach tematu odcinka przyjrzymy się miodom naturalnym. W tym celu odwiedzimy pasiekę i porozmawiamy z pszczelarzem. Oprócz tego sprawdzimy, czy trudno jest nauczyć się jazdy konnej i przygotujemy pyszną, zdrową sałatkę z grapefruitem. Jesteśmy dzisiaj w tęczowej pasiece w Ciechiszewie koło Konstancina Jeziorny, a moim gościem jest pan Zbigniew Durajczyk, technik pszczelarz, który odpowie mi na kilka pytań związanych z miodami naturalnymi. Panie Zbigniewie, pierwsze i podstawowe pytanie to czy są jakieś przeciwwskazania do spożywania miodu? Jedynym przeciwwskazaniem jest wiek tej osoby, która je miód, czyli miodu generalnie nie dajemy dzieciom, które mają poniżej 1 roku życia. Chyba że mama była w ciąży, jadła miód, wtedy nie ma przeciwwskazań co do spożywania miodu. Niektórzy mogą powiedzieć, że mają uczulenie na miód. Na miód jako taki uczulenia nie ma, natomiast może być uczulenie na coś, co w tym miodzie jest dodatkiem. Inne rzeczy, które mogą uczulać, a znajdziemy je w miodzie, to na przykład ciężka chemia, którą pszczelarze leczą pasożyty czy choroby pszczół, no i nie robią tego w odpowiedni sposób, potem pozostałości tych substancji znajdziemy w miodach. Także na sam miód jako taki uczulenia nie będzie. Wiemy już, kto może spożywać miody, więc teraz podstawowe pytanie o ich właściwości. Czy są one uzależnione od rodzaju, odmiany miodu, czy tak jakby każdy miód jest dobry dla każdego? Najlepszy miód to jest ten, który jest prawdziwy, czyli niepodrobiony, nieprzegrzany, nieprzefałszowany, ten, który pochodzi prosto z ula, z pasieki od uczciwego pszczelarza. I każdy prawdziwy miód, bez względu na jego odmianę czy rodzaj, będzie działał na podniesienie odporności naszego organizmu. Natomiast później poszczególne miody odmianowe będą działały na jakieś dodatkowe nasze części organizmu. Czy to na serce, czy to na krążenie, czy to na nerki, czy na wątrobę. Poza tym pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy, że miód ma bardzo wysokie właściwości detoksykacyjne, czyli doskonale oczyszcza organizm i doskonale oczyszcza wątrobę. I to tak, by w ten sposób będzie działał każdy prawdziwy miód. Po czym poznać dobry miód w sklepie? Jeżeli już stoimy przed półką z miodami, to po czym mamy poznać, że ten, który chcemy kupić, jest wartościowy i dobry? Po pierwsze, o tej porze roku, czyli na jesieni, każdy prawdziwy miód już powinien być skrystalizowany. Czyli jeżeli dzisiaj widzimy na półce miody płynne, to raczej te miody omijamy. Miód prawdziwy krystalizuje i to szybciej niż dłużej, jak nam się wydaje. Dla przykładu mogę tylko podać, że miód rzepakowy potrafi już po tygodniu być skrystalizowany. Także jest to dosyć szybki proces i naturalny. Jeśli miód nie krystalizuje, to znaczy, że coś z nim jest nie tak. A co może być nie tak? Na przykład może być poddany obróbce wysokiej temperatury. Wtedy taki miód nigdy już nie będzie krystalizował, natomiast nie ma żadnych wartości. Podstawą w ogóle robienia zakupów miodów i innych produktów spożywczych jest to, żebyśmy się nauczyli czytać etykiet. I na etykiecie powinniśmy zawsze znaleźć, że jest to produkt polski, jeżeli szukamy polskich miodów, tak? A polskie miody, dodam tylko, że cechują się jedną z lepszych jakości, jeżeli chodzi o chociażby liczbę diastazową, czyli jak dużo jest enzymów w miodach itd., itd. Natomiast szukajmy tego, czy na etykiecie mamy pasiekę, czy mamy adres pasieki, nazwisko pszczelarza, czyli możemy go w jakikolwiek sposób zidentyfikować. I druga rzecz, wystrzegajmy się tych napisów drobnym druczkiem, gdzie jest napisane, że jest to mieszanina miodów pochodzenia z krajów Unii i spoza, no bo tam nie wiadomo, co znajdziemy. Kupiliśmy już dobry miód, znamy jego właściwości i to teraz pytanie, jak go przechowywać i jak stosować, żeby tych właściwości nie stracić, bo to jest taki dosyć wrażliwy produkt, prawda? Tak, miód boi się 3 rzeczy. Po pierwsze boi się słońca. Czyli miód trzymamy, jeżeli kupiliśmy sobie miód u pszczelarza, czy w pasiece, czy w sklepie, jest on prawdziwy, to trzymamy go w zamkniętej, ciemnej szafce. Drugiej rzeczy, której boi się miód, to temperatury. Czyli jeżeli będzie to wysoka temperatura, powyżej 34,5 stopnia, to miód zacznie tracić właściwości. Ja jako pszczelarz, jeżeli mam miód, który przechowuję do sprzedaży na dłuższy okres czasu, ta temperatura musi wynosić 18 stopni. Natomiast jeżeli chodzi o przydatność miodu do spożycia, to polskie normy mówią o 3 latach od momentu wyprodukowania czy momentu odebrania go pszczołom. Jak jest z tą herbatą z miodem? Jaka jest temperatura właściwa? Nie musimy czekać z herbatą, żeby ją posłodzić do tych 34,5 stopnia. Jeśli herbata ma temperaturę 60 stopni, możemy już ją posłodzić, ale
żeby wszystkie enzymy i miód, żeby działał w tej herbacie, mamy kwadrans na jej wypicie. Czyli im będzie już później ta herbata coraz zimniejsza, coraz chłodniejsza, będziemy ją słodzić, tym dłuższy okres na wypicie tej herbaty. Ale 60 stopni to jest ta maksymalna górna granica i kwadrans na wypicie. Czyli podsumowując, czytamy etykiety, kupujemy miód ze sprawdzonych źródeł, przechowujemy go w ciemnym i niezbyt ciepłym miejscu i słodzimy herbatę, która ma mniej niż 60 stopni najlepiej, tak? Zamykamy słoik, jak wyjmujemy miód ze słoika, to zawsze zamykajmy szczelnie słoik, bo miód jest hygroskopijny, czyli pochłania wodę z powietrza. Jeśli przekroczymy magiczną barierę 20% zawartości wody w miodzie, no miód zacznie fermentować. Czyli tutaj też uważajmy na to, że zawsze słoik trzeba szybciutko zamknąć po tym, jak jemy miód. Jesteśmy dzisiaj w Akademii Kucania w podwarszawskich Dawidach. Jest ze mną pani Ania Sobańska, instruktor jazdy, i Donata, na której za chwileczkę będę jeździć. Pani Aniu, pierwsze i podstawowe pytanie, czy jazda konna to sport dla każdego, czy są jakieś przeciwwskazania? Co do zasady dla każdego, natomiast na pewno osoba, która chciałaby rozpocząć naukę, musi się cechować ogólnie dobrym stanem zdrowia. Czyli jeżeli jesteśmy zdrowi, to jak najbardziej można próbować. Myślę, że otyłość duża też mogłaby być przeciwwskazaniem, że ciężko byłoby ten sport uprawiać osobom otyłym. No dobrze, a jak się przygotować do pierwszej jazdy? Czy trzeba się w jakiś sposób ubrać, czy coś trzeba zakupić, czy jest to sport, który wymaga jakichś inwestycji? Jako że na początku nie wiadomo, jak kariera będzie się toczyła, to myślę, że nie ma co inwestować specjalnie. Należy ubrać się wygodnie. Spodnie powinny być dopasowane do ciała, natomiast nie krępujące ruchów, czyli odradzałabym dżinsy, polecałabym raczej spodnie typu leginsy. Jakieś wygodne, sportowe obuwie może być na początek, które nie miałoby zbyt dużych języków, żeby się w strzemionach nie zaplątało. Góra, strój również wygodny i dopasowany, bez żadnych chustek wiszących, bez biżuterii. Staramy się też jeździć bez pierścionków, bez kolczyków, bez jakichś naszyjników. Jazda konna to sport ogólnorozwojowy, który gwarantuje bardzo bliski kontakt z naturą i solidne zakwasy następnego dnia. Dlatego ja teraz idę się zregenerować, muszę zjeść coś pysznego. Głównym bohaterem naszej dzisiejszej części kulinarnej będzie grapefruit. To bardzo zdrowy owoc, który zawiera mnóstwo witamin i mikroelementów. Oprócz tego pomaga obniżać poziom złego cholesterolu we krwi, regulować poziom cukru, a także działa antyoksydacyjnie, czyli spowalnia procesy starzenia. Niestety grapefruit ma to do siebie, że nie wszyscy lubią ten owoc, dlatego my dzisiaj przygotujemy go w taki sposób, że będzie smakował nawet antyfanom grapefruita. Zaczynamy od obierania grapefruita ze skórki i białych błonek, ponieważ będzie nam potrzebny tylko jego miąższ. Obrany i oczyszczony z błonek owoc rozrywamy na mniejsze części, ale błonek nie wyrzucamy, ponieważ będą nam one potrzebne do naszego sosu. Jeżeli okaże się, że grapefruit jest dosyć suchy, dobrze jest zostawić sobie jedną cząstkę, żeby można było z niej wycisnąć więcej soku do sosu. Następnym krokiem jest obranie i pokrojenie banana. Mamy już pokrojone owoce, więc teraz przygotujemy do nich sos. Zaczynamy od wyciśnięcia soku ze wszystkich błonek, które zostały nam z grapefruita. Wyciskamy to do jakiegoś pojemniczka. Mam tutaj sok wyciśnięty z błonek grapefruita. Teraz posłodzę go miodem. Ja mam akurat miód rzepakowy z tęczowej pasieki, w której nagrywaliśmy materiał. Ostatnim składnikiem naszego sosu jest mięta, która ma działanie orzeźwiające. Także bierzemy sobie kilka listków i kroimy je na malutkie części. Następnie dodajemy do sosu. Po dokładnym wymieszaniu sosu przechodzimy do ostatniego etapu, czyli polewania nim naszej sałatki. Tak wygląda gotowa sałatka. Jak widzieliście, przygotowanie jej zajmuje bardzo niewiele czasu. Mamy tutaj połączenie dwóch bardzo zdrowych owoców i pysznego, słodkiego, orzeźwiającego sosu, który na pewno pozytywnie wpłynie na smak grapefruita. Myślę, że sałatka ta będzie smakowała zarówno fanom, jak i antyfanom tego owocu. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam do subskrypcji naszego kanału, dzięki czemu na pewno nie przegapicie kolejnego odcinka. Do zobaczenia!